Przetestowałem wiele samochodów zdalnie sterowanych. Od tych małych po te jeszcze mniejsze. Jedne były dobre, inne były tak bardzo złe, że wylądowały w playliście RC Złomy. Natomiast pomimo tych wszystkich przetestowanych samochodów zdalnie sterowanych do driftu, to najlepszym, najłatwiejszym na początek, aby szybko zobaczyć efekty nauki driftowania, bo przecież kupujemy to dla zabawy, a nie dla irytacji i rzucenia tego w kąt po 2 dniach. Wracając, tym samochodzikiem zdalnie sterowanym jest LDRC LD1804. Którego oczywiście już recenzowałem, a link pozostawię na koniec tego nagrania. Jeżeli po tych 2 latach testowania nie mogę znaleźć niczego lepszego, to oznacza tylko jedno. Czas zamknąć kanał Mini Warsztat. Dziękuję Wam za te wspólne 2 lata. Chwila. LDRC LD1804 jest w wersji metalowej i jest wzorowany na Nissana Skyline'a GT-R R34 Briana O'Connora? Jakie to jest piękne! No przecież ten produkt jest doskonały. Tutaj mieści się cały weekendowy zestaw 30-latka. Warto było to kupić. Co to jest? Ja miałam autko zrecenzować. Dobra, teraz zróbmy porządny unboxing samochodziku do driftu LDRC LD1899. To auto jest naprawdę przepiękne. To wygląda tak doskonale. No jest to metalowe. O, mam rysę tutaj. I też jest coś na szybie przedniej. Delikatnie, ale jest. No to wygląda jak prawdziwy model. No postawić sobie na szafkę, na półkę. Doskonały. I De Agostini, zobaczcie jak się nakleja pasy. Nie będę teraz robił porównań do wersji poprzedniej plastikowej, ale już widzę, że tutaj nie ma drucika, tylko są normalnie amortyzatory. No nie, to jest doskonałe. Oby to mnie nie zawiodło, oby to jeździło jeszcze lepiej niż wersja plastikowa. Pilot, dobrze znany pilot od LDRC. Nic się nie zmieniło. No to jest taki sam model, jaki był poprzednio. Chyba dają ciągle ten sam. Oczywiście wielki. Tutaj możemy sterować jedną ręką, dzięki temu w taki niewygodny sposób. Ale możemy sterować. Przyciski wyjaśnimy później. To, co jest ciekawe dla tego pilota, to mamy pokrętełko, kierownicokoło z tej strony. Możemy odkręcić i przykręcić z drugiej strony. Czyli tak sobie sterować. No pachołki są bardzo wykonane słabo. Są strasznie słabe. Tu mają jakieś niedocięte plastiki. Białe mają jakieś brudy. Te też. No, tandeta. Jeżeli chodzi o słupki, to straszna tandeta.
metalowe heksy. Jak to teraz zdjąć? Przecież... No bez problemu. Ale super. Są dwie wersje kolorystyczne, srebrna oraz niebieska. Obie z mocnym nawiązaniem do filmu Szybcy i Wściekli. Obie wersje kolorystyczne mają aż po 5 wersji dodatków. Ja oczywiście kupiłem wersję z największą ilością dodatków, aby robić takie oto wstawki. Wersja podstawowa. Auto, pilot, etui, akumulator 500 mAh, kabel do ładowania oraz elementy dekoracyjne, takie jak lusterka, wycieraczki, spoiler. Wersja wyżej zawiera koła z alufelgami w kolorze złotym. Dopłacając jeszcze więcej, otrzymujemy zestaw 9 pachołków, drugi akumulator i tutaj również wzrasta ich pojemność do 1200 mAh. Każdy z nich ma tu tyle. Oraz otrzymujemy rozgałęźnik pozwalający na ładowanie 2 akumulatorów naraz. Ciekawe, co się stanie, jak podłączę 2 akumulatory przy pomocy tego kabelka. W kolejnej, droższej wersji już nie możemy mówić o tym, co otrzymujemy, bo bardziej jest to wymiana dodatków. Zamiast drugiego akumulatora 1200 mAh oraz rozgałęźnika do ładowania 2 akumulatorów dostajemy drugi komplet kół. Trochę dziwna opcja. Najdroższa opcja to 2 komplety kół, złote i srebrne, metalowe heksy, zapasowe elementy zawieszenia, rozgałęźnik, 9 słupków i 2 akumulatory 1200 mAh. Wielki test, czy wszystko działa. Skręcanie kołami. Jest. Przód, tył. Jest. Szybkie omówienie, to co mamy na pilocie. Na początku przycisk A. Klikamy krótko. To wtedy koła kręcą się szybciej. A jak odklikniemy, to jest zdecydowanie wolniej. Jeszcze mamy coś takiego jak przytrzymanie tego przycisku. Przez chwilę zaświeciła się czerwona diodka, było piknięcie i to nam daje to, że do przodu i do tyłu tutaj jest już w innych kierunkach. Do siebie mamy do tyłu. Od siebie do przodu. Jeszcze raz przytrzymajmy. Do siebie jedzie do przodu. Od siebie do tyłu. Bardzo fajna funkcja. Nie każdy o tym wie, a wystarczy obejrzeć kanał Mini Warsztat. Kolejna rzecz, przycisk B. To jest to samo, ale dla skręcania kołami. Standardowa prędkość skręcania kołami. Dość powoli. Klikamy literkę B i jest o wiele szybciej. Też zobaczcie proszę na pilot. Skręcamy w lewo, teraz w prawo. Przytrzymujemy przycisk B. Zaświeciło się, było piknięcie i w lewo, w prawo. Zostało odwrócone skręcanie kołami. Przytrzymuję raz jeszcze. OK, wyłączone. Literka C. Klikamy i mamy światła. No coś pięknego. No i tutaj palą się oba. Testowałem jeden model w RC złomach, gdzie świeciły się tylko te duże. No coś strasznego. Zobaczcie, w jaki ładny sposób się świecą. Naprawdę ładnie to wygląda. Elegancko. A jeżeli przycisk C przytrzymamy dłużej, to wtedy ciągle są kierunkowskazy, ciągle migają. Niestety nie możemy nic zrobić z pozycji pilota, aby migacze były kompletnie wyłączone, no bo driftujemy i przy drifcie jest kierunkowskaz. Trochę bez sensu, ale niestety wyłączmy. Kolejna rzecz to ustawianie kół prawo-lewo. Czyli jakby za bardzo skręcał w jedną ze stron, wtedy możemy ustawić. Natomiast ten model ma żyroskop, czyli gyro, że poprawia ruch kół, trajektorię i możemy też sobie ustawić moc.
od tej minimalnej, czyli na 0, do maksymalnej. No zobaczcie, jaki przeskok. Szczerze mówiąc, w poprzednim modelu plastikowej wersji Mazdzie 5 jeździłem na maksa. I tak mi było najwygodniej. Ustawmy na 50%. I dzięki temu żyroskopowi to driftowanie samochodami jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Jak szukacie auta na początek do driftu, bierzcie z żyroskopem. To jest mega różnica. Jeszcze pokażę fajną funkcję, czyli zmiana tego koła z prawej na lewą. Przekładanie tego koła sterującego zajmuje dość dużo czasu, a więc, żeby utrzymać odpowiedni, wysoki poziom tego kanału, będę recytował wiersz. Nie podam twórcy i tytułu, abyście sami mogli zgadnąć. Panie ratowniku, bardzo przepraszamy. My tu zaraz konkurs tańca zaczynamy. Szybko parawany tutaj postawimy i Latino Muzeum na full rozkręcimy. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go. Nic już nie zdziwi nadmorskiego ptaka. Ludzie tańczą w piasku tango na bosaka. I tak oto w tych kilkudziesięciu prostych krokach przełożyliśmy kierownicę z prawej strony na lewą. Cały świat podziwia polskie parawany, kiedy plażowicze wszyscy idą w tany. Ważna opcja, bez której samochód zdalnie sterowany nie ma sensu, to proporcjonalne sterowanie. Dla skręcania kołami oraz dla dodawania gazu lub hamulca przód-tył. Chodzi o to, że im bardziej przekręcamy, tym bardziej przekręcają się koła. Skręcanie kołami działa bardzo przyjemnie. W tanich samochodach zdalnie sterowanych jest tak, że niezależnie czy damy delikatnie, czy mocno, to skręcanie wygląda w ten sposób. Nie ma żadnych pośrednich ruchów, tylko jest zero-jedynkowe. Następnie przód-tył. Silniczek piszczy, krótko, ale piszczy. Potrzebuje dość dużo energii, mocy, zanim zacznie działać. To jest taki, że ma impuls, ale zbyt mały, aby ruszyć koła do przodu. Też słyszymy takie strzelanie. Nie wiem, czy to od silnika, czy od zębatek. W standardzie dostajemy nawet dwa takie ograniczniki, elementy podwozia, które są w tych miejscach. To miło, bo zapewne mogą się zgubić. Ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, ale wszystko jest możliwe. Co jest zaskakujące, to to, że lusterka wsteczne są naprawdę lusterkami. Nie no, to jest chyba jakiś metal, bo lusterko to być... Tak, to jest coś metalowego. Bardzo miło, bo zazwyczaj to są takie brzydkie, beznadziejne folijki, a to całkiem miło odbija. Z jednej strony jest gładziutkie, a z drugiej strony wygląda to gorzej, więc zgaduję, że to trzeba nakleić tutaj. Czy to jest taśma, czy... Lusterka nie mają taśmy dwustronnej. Instrukcja też nic nie mówi o tym, że trzeba je przykleić. Więc pewnie trzeba je tylko wsadzić, ale jak w takim razie będą się trzymały? To już? No niby coś tam się trzyma. Okej. Nie ma strachu, jest fajnie.
Wszystko jest zamontowane. Myślałem, że będzie gorzej, a to poszło całkiem łatwo. Nawet te lusterka. Problemem były tylko te malutkie kierunkowskazy po bokach. To teraz, moi drodzy, możemy iść driftować na większy teren. Dobra, muszę się trochę rozgrzać. Myślałem, że ten samochodzik do driftu przez to, że ma metalową karoserię, będzie taki powolny i ociężały, a jednak jest zwinny. I odczuwa się, że jeździ się czymś lepszym, cięższym niż zwykły plastikowy samochodzik. Teraz zrobimy test na wykładzinie dywanowej. Ona jest taka jedna z tych najbardziej z krótkim włosiem, więc nie powinno być problemów. Wow. Wow. No nie. Na dywanie nie da rady nawet na takim krótkim. Nie udało się. To przewróciłem wykładzinę na drugą stronę. Tu jest prawie idealna powierzchnia. Trochę się ugina, bo z drugiej strony jest włosie dywanu. No i to też nie jest ślizgie. Co najwyżej podkręcimy sobie bączki, ale dalej nie jedzie. Czyli on daje radę tylko na panelach winylowych, płytkach, czyli podłodze, która jest śliska. Jak chcemy na dywanie, no to już się nie uda. To teraz zobaczmy, co ma w środku. Rozkręćmy go. A, i jeszcze zauważyłem jedną rzecz. On tutaj ma jakiś wyciek. Chciałem o tym powiedzieć wcześniej, ale właśnie jak przykleił się kurz, to widać bardziej. To było od samego początku, jak wyjąłem z opakowania. I tylko w tym miejscu, nigdzie indziej takiego czegoś nie ma. Ciekawe, czy uda nam się zobaczyć, co tam mu dolega. No z drugiej strony jest to ładnie pomalowane na taki sam kolor. Myślałem, że z tej strony od środka to będzie jakiś brzydki taki wzór stali węglowej. Aha, i musimy podłączać kabelki, aby to wszystko odłączyć. Ciekawe, po co mu taka osłonka na górę. O Wtyczka wyszła razem z gniazdem. Jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, aby wtyczki wyszło z płytki. Mamy naszą płytkę wolną z dwóch stron. O! I tutaj mamy piękne informacje o tej płytce. Oczywiście marka LDRC, model, rewizja, produkcja 2024. To jest chyba najnowsza płytka, z tego co wiem nie było innych, nowszych. Tutaj te dwa kable idące do silnika, to jest oczywiście od silnika z tej strony, a ta kosteczka jest odpowiedzialna za obsługę naszego silnika, żeby poprawnie działał. Ten mały elemencik jest odpowiedzialny za tak zwane gyro, czyli że koła nakierowują się z powrotem. Ta wtyczka mnie zastanawia. Jedyna żółta wtyczka, która dodatkowo widziałem, że tu ma ciekawy opis. PenWu, czyli to jest spray, dym. Jakby tutaj można było podłączyć coś związanego z dymem. Sprawdźmy, czy coś by na to wskazywało. No bo jak dym, to gdzie? W zderzaku z tyłu. O! Te rury są na wylot. Ach, słabo widać, ale widać, że są na wylot. Czyli jakby jest miejsce na dym i na płytce też jest do obsługi dymu. Sprawdzałem w internecie i nic dedykowanego nie ma, żeby było do tego samochodziku. Ciekawe, czy można coś takiego uniwersalnego do samochodów zdalnie sterowanych tutaj wszczepić. Mamy tutaj śruby rzymskie.
Proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One są odpowiedzialne za to, że możemy je sobie kręcić, odkręcać, przez co zmieniamy ułożenie koła góra-dół oraz na boki. Czyli możemy sobie je ustawić na oko, albo takim specjalnym urządzeniem ustawić sobie odpowiedni kąt. Takie urządzenie kosztuje parę złotych na AliExpress czy temu. Widzę też, że serwo jest na typowych 3 przewodach, kabelkach z 3-pinową wtyczką. 3-pinową? Czy tak się mówi? Jak ktoś jest z forum Elektroda, niech mi napisze piękny komentarz, taki, że raz do końca życia zapamiętam, jak powinno się to nazywać. W związku z tymi kablami to serwo można wymieniać na jakieś inne. I już widzimy, od czego jest wyciek. Z tej strony tak bardzo nie widać, ale tutaj widać, że to się leje z przekładni. No patrzcie Państwo. Mamy metalowe zębatki. Na silniczku to standard, ale ta zębatka jest metalowa. No nie wierzę. Coś pięknego po prostu. I tutaj jest mokro. W sensie... I tutaj mamy bardzo dużo smaru. O, takiego bardzo płynnego. Zdalnie sterowane autko od LDRC znowu mnie nie zawiodło. Po pierwsze, ten samochodzik zdalnie sterowany do driftu wygląda jak pełnoprawny model kolekcjonerski. Przez tydzień stał u mnie na biurku i po prostu cieszył oko. Po drugie, zderzaki z przodu i z tyłu są osobnymi elementami, co jeszcze bardziej upodabnia go do oryginału w skali 1:1. Niestety nie można tego samego powiedzieć o masce, drzwiach czy bagażniku. To jest jeden odlew i z bliska to po prostu widać. A skoro płynnie przeszliśmy do minusów, to porozmawiajmy chwilę o wadach. Zawieszenie trochę nie radzi sobie z tak ciężką karoserią i odbija dość niemrawo. Nie jest jednak tak, że autko całkowicie siedzi na glebie, a amortyzatory są tam tylko dla ozdoby. One działają, one coś tam robią. Największą zaletą, a zarazem wadą tego modelu jest właśnie metalowa karoseria. Z jednej strony wygląda super, dodaje realistycznej wagi, przez co samo driftowanie staje się przyjemniejsze, no i według mnie daje fajne pole do modyfikacji. Ale z drugiej strony żadnym innym samochodem zdalnie sterowanym nie jeździłem tak ostrożnie jak tym. Dlaczego? Zdałem sobie sprawę, że uderzając w coś twardym, metalowym autem mogę uszkodzić nie tylko przeszkodę, ale i sam model. Choć, co pozytywnie zaskakuje, po moich testach i zderzeniach autko wyszło absolutnie bez szwanku. Z innych technicznych minusów. Elektronika mogłaby krócej piszczeć i nie wydawać z siebie dźwięków przypominających maszynę do popcornu. Ostatecznie jednak jestem z niego bardzo zadowolony jako z modelu do driftu. Link afiliacyjny, z którego zakup bezpośrednio pomaga mi rozwijać kanał, znajduje się w opisie. W przyszłości na pewno zrobią bezpośrednie porównanie wersji metalowej oraz plastikowej. A jeżeli już teraz chcesz zobaczyć recenzję poprzedniej plastikowej wersji, czyli LDRC LD1804, to kliknij w to nagranie. Dziękuję Ci, drogi widzu, że zostałeś ze mną do końca. Trzymaj się. Cześć!